Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj wracam do Was z kolejnym challenge'em i tym razem będę odtwarzać czyjś makijaż krok po kroku. Jakiś czas temu zapytałam Was na karcie społeczność, jaki makijaż byście chcieli, żebym odtworzyła i w ogóle spójrzcie, ile procent zagłosowało na Jeffree Star. Przyznam, że jego makijaże są naprawdę challenge'ujące, w sensie na pewno będą dla mnie wyzwaniem i postaram się odtworzyć jak najbardziej ten makijaż. Wiadomo, że na pewno nie będę miała wszystkich produktów, ale postaram się dopasować jak najdokładniej te, które mam. Więc przygotowałam sobie już tutaj mojego laptopika i wydaje mi się, że możemy zaczynać. Before I do anything, what do we gotta do? We gotta prime. Now I'm gonna be going with my favorite Guerlain Gold Pure Radiance Primer. Okej, dobra, nie mam tego dokładnie primera. Może nie jest to Guerlain, ale za to też jest ze złotem. I to jest primer Honey Dew Me Up od NYX. Listen, if it works. Okej, nakłada go na Oh, but płaski pędzelek do podkładu. Okej, dobra. Ja akurat tak nie robię, bo ja po prostu nakładam bazę zawsze palcami, ale wezmę sobie chyba podobnej wielkości pędzelek, taki właśnie płaski. Nakłada tego całkiem sporo. Ile on tego nałoży? listen, if it works. Całą taką dużą pompkę. Bo tutaj mam taką szpatułkę i jedną ręką jest to bardzo trudno zrobić, więc zrobię to może tak, że nie będę trzymać sobie pudełeczka, tylko tak, to potrwa wieki, ale nałożę tego taką sporą ilość, podobnie do tego, co on ma. Dobra, wydaje mi się, że tyle jest okej. Tu już mi wsiąkło trochę w pędzelek i lecimy dalej. So I like to apply this with a synthetic brush. So use any brush that you want, and I'm just gonna paint this all over and let it dry. Okej, czyli w takim razie po prostu mam tutaj sobie pędzlować twarz i powiedział, że mam poczekać aż wyschnie. Więc tutaj sobie to wszystko ładnie rozłożę. Gotta prime that neck, and don't forget them ears. Czy on przed chwilą nałożył primer na uszy? Chyba muszę sobie związać włosy. Cofnę to, żeby zobaczyć jeszcze raz. Prime that neck, and don't forget them ears. Now, would you... Tak, czyli powiedział, że szyja i uszy. Naprawdę cokolwiek by to nie robiło, to odtwarzam. One of my favorite brands, La Mer, you guys know. La Mer. Nie mam tego podkładu. To jest taki dosyć mocno kryjący podkład z takim fajnym wyblurowaniem i wydaje mi się, że podkład z Fenty Beauty będzie do tego bardzo dobry. Nałożył to Beauty Blenderem, który posiadam też. Najgorsze jest to, że on bezpośrednio wyciska podkład na Beauty Blender. Ja nigdy tego nie robię, dlatego że mam wrażenie, że wtedy ten podkład wsiąka o wiele mocniej w gąbkę. I ja zawsze nakładam sobie najpierw na twarz, a dopiero potem rozkładam to Beauty Blenderem, ale dobra, zrobię tak jak on chce. Gąbeczko. Całą pompkę, a nawet 2 pompki nałożył, więc uwaga! Jedna i druga. Wydaje mi się, że to jest podobna ilość. I to już wsiąka po prostu. Już to widzę, jak to wsiąka, więc teraz on to rozkłada tak sobie na twarzy. Czyli ja też tak dokładnie zrobię. I teraz po prostu robi tak. Więc tutaj chyba nie ma żadnej filozofii. Po prostu wklepuje. I zobaczcie, to jest to, o czym mówiłam, że tutaj, gdzie był wyciśnięty podkład, to widać, że jego tutaj weszło o wiele więcej do tej gąbki. I on potem znajduje się głębiej, jakby wsiąka tak w tą stronę i potem jak ją myjecie, to jest też trudniej domyć, więc ja nigdy tego nie robię, no ale miałam followować, to followuję. Skóra pięknie wygładzona i teraz lecimy dalej. Alright, let's get to concealer. Now I'm gonna go in with a little Urban Decay Naked Skin. Znalazłam korektor od Urban Decay, ale nie Naked, tylko All Nighter. Myślę, że to też będzie okej. Przynajmniej ta sama firma. The other one is tucked away somewhere. I don't know if anyone else does. On wybrał tu bardzo jasny korektor, jaśniejszy zdecydowanie niż jego skóra i ja też mam tutaj taki odcień, nazywa się Fair Warm i nałożę go tak jak on, więc tutaj o Boże, jaki jasny, ale jego chyba też jest równie jasny i tak nałożył go aż tu w zasadzie. Travel, I'll take like a week or two to unpack everything. I'm just like... Okej. Zwykle nie daję aż tak jasnego korektora. Tu, no dobra, to jest zdecydowanie poza moim comfort zone. No dobra, myślę, że to jest mniej więcej to i teraz pewnie muszę powtórzyć to samo na drugim oku. Nie, tak prawie aż do skroni, znaczy aż do linii włosów nakłada.
Tak, mniej więcej tak. This is like an arrow pointing down at my... Myślałam, że to już wszystko, ale jednak nie. Dobra, czyli jest też tu, tak, i tu. Rzeczywiście powiedział, że będzie dzisiaj mocne konturowanie i rzeczywiście jest. Znaczy mocne korektorowanie. No dobra, tu. Okej, i na brodzie. Dobra. Okej, no dobra. Nieźle. Zaczynamy tak z grubej rury. I teraz Beauty Blender. Dobra. I on to po prostu wklepuje Beauty Blenderem. O nie, chyba widzę różnicę teraz między tym Naked a All Nighter. I wydaje mi się, że All Nighter zasycha. I on już się tak łatwo nie rozprowadza jak tamten, więc spróbuję to zrobić jak najszybciej mogę. Tyle nie są takie bardziej... No nie są aż takie delikatne, bo on rzeczywiście zasycha. Jeszcze się ukułam paznokciem. A jak on to rozprowadza na czole? Po prostu rozprowadza tak. Dobra, jeszcze zanim puder, szybko korektor. Dobra, chyba nie jest źle, chyba jest w miarę podobnie jak ma on, ale o dziwo mam wrażenie, że ja chyba mam nawet jaśniejszy korektor niż on. I co teraz zrobić? No nic, po prostu będę miała konkretne konturowanie. Now it's time for a little studio fix by MAC. This is the Shivering White color. Puder z MACa, którego nie posiadam, ale to jest po prostu transparentny puder, więc wydaje mi się, że mogę użyć jakiegoś mojego transparentnego pudru i widzę, że nakłada go Beauty Blenderem. And we're just gonna go over that concealer. Ja wezmę sobie ryżowy puder od Moja i to jest do kupienia w Contigo, bo akurat niestety nie mam prasowanego. Wysypię go sobie trochę na wieczko i nakłada ten puder tą wąską stroną gąbeczki w ten sposób. I tutaj nakłada na korektor. Po prostu wklepuje. Wklepuje pod okiem i pod drugim okiem. Czyli na razie nie na całą twarz, o dziwo, tylko pod samym okiem. Więc wezmę jeszcze trochę pudru i zrobię to samo pod drugim okiem. I o dziwo już nie jest aż tak bardzo jasne, jak było na początku, przynajmniej tak mi się wydaje. I lecimy dalej teraz. For contouring, we're gonna go in with the Morphe 9C palette. Now I love mixing, so I'm gonna go in with this guy. Okej, więc z tego co widzę, wziął paletę do konturowania pudrową i zamierza konturować na nieupudrowaną twarz. W sensie z tego co widziałam, to naprawdę przypudrował tylko tutaj i dalej nic. Czyli rzeczywiście tylko do tego momentu i Boże, on zamierza konturować pudrami na mokro. Nie, to jest straszne, ja nie wiem jak ja to przeżyję, dobra. Okej, czyli mam wziąć pudrowe konturowanie. Wybrał jeden cieplejszy i jeden chłodniejszy odcień, czyli w zasadzie to jest trochę podobnie jak tu. Ten jest cieplejszy, ten jest chłodniejszy. I teraz jeszcze zobaczę, jaki pędzelek on wybrał. Dosyć duży i dosyć puchaty jak na konturowanie. Wydaje mi się, że to będzie coś w tym stylu, bo ten jego jest bardziej płaski, jak patrzę na tą metalową część, więc jest na pewno spłaszczony, czyli tak jak ten, ale z drugiej strony jest dosyć puchaty, więc po prostu pójdę w taki pędzelek. I pomieszam sobie teraz te dwa kolory. Dobra, mocno przyspieszone, ale... No dobrze. Czyli po prostu podkreśla tutaj... O, ale mocno przeniosę tu. Dosyć wysoko on nakłada ten kolor, więc ja go też nałożę dosyć wysoko, że wtedy te jego kości policzkowe są takie w kosmos wysoko wyniesione. Cokolwiek bym nie chciała przez to powiedzieć. On je robi dosyć prosto i dosyć krótko, w sensie tak po prostu takie omiata. Tylko miał to mocno przyspieszone, więc nie będę oglądała w trakcie robienia. Ale to, że on konturuje po prostu na nieupudrowaną twarz, to jest dla mnie hardcore. Dobra, teraz omiata czoło tak. O! Jezu, jak ciemno. I to wszystko nadal jest bez pudru. Jak to jest w ogóle możliwe? Jeszcze trochę nos i w ogóle tym wielkim pędzlem sobie omiata nos. Okej, dobra. Wziął trochę od dołu i trochę po bokach. No dobra. Dalej. Now I'm just gonna do highlight even before brows in my eyes because I can't wait to be blinding. Okej, czyli stwierdził, że od razu nałoży rozświetlacz. Przyznam szczerze, że ja też lubię tak robić, ale może nie aż tak wcześnie, ale lubię nakładać rozświetlacz przed oczami, bo już się nie mogę doczekać. Więc mam dokładnie tak jak on, tyle że on to zrobił nawet przed różem. I nadal się zastanawiam, gdzie jest puder. Muszę robić tak jak on. Jaki rozświetlacz? I jeszcze pędzelek. Widzę, jaki pędzelek wybrał. Czy ja mam taki pędzelek? Zaraz, mam, tak. Podobny do tego. Gold
bar from Wet n Wild. Nie posiadam takiego rozświetlacza, bo w ogóle ja nigdy nie próbowałam żadnych kosmetyków jeszcze Wet n Wild. Wydaje mi się, że to jest tylko w Stanach. Gold Bar, czyli to jest zupełnie złoty rozświetlacz. I wydaje mi się, że to może być podobny rozświetlacz do tego żółtego pośrodku z NYX I Love You So Mochi, bo jest taki właśnie złotawy. Ewentualnie może trochę pomieszam go z tym złotym, ale właśnie jak widziałam, to jest taki gold. Let's glow. Let's glow! Mam wrażenie, że jednak ten rozświetlacz ma trochę za duże drobinki, że nie tworzy takiej tafli jak tutaj, więc może poszukam jeszcze innego takiego złotego, który będzie robił taflę. Wydaje mi się, że najbardziej zbliżony do tego będzie jednak od NYXa Born to Glow i to jest kolor Stand Your Ground. I on jest właśnie taki złoty, ma bardzo złote drobinki, więc mam nadzieję, że to wyjdzie podobnie pędzelkiem, więc uwaga. Wydaje mi się, że taka o wiele fajniejsza tafla by wyszła palcem. Może jeszcze spróbuję użyć mniejszego pędzelka. Ten chyba ładniej rozprowadza rozświetlacz. All the way on the brow bone, even before those brows are on there, I'm like, you know what? Czyli jeszcze nad brew i widzę, że tutaj na łuk kupidyna. Czyli to wszystko... O! Czemu tak dużo nagle się wzięło? Dobra, tutaj. I teraz tu. Dużo rozświetlacza i nadal bez pudru. Ja po prostu nie ogarniam tego. Okej, i nos. Chyba się świeci ładnie, wszystko pięknie widać. Nad brwią jest, tutaj jest nos. Nie jestem niestety 100% zadowolona z tego rozświetlacza, bo u niego to jest takie trochę bardziej ciepłe złoto, a ja tutaj mam takie trochę chłodniejsze. I nie do końca mi to odpowiada, no ale chyba nic z tym już nie zrobię, bo nie mogę znaleźć rozświetlacza, który będzie taki idealnie taki sam jak on ma. Ale o dziwo muszę przyznać, że konturowanie na mokro i rozświetlacz na mokro nałożony nie jest aż tak źle, ale w ogóle brakuje mi bardzo różu też. No ale dobra, zobaczymy. Teraz chyba będą brwi. Draw on some brows off camera and I'll be right back. Okej, dobra, czyli zrobił brwi po prostu tak bez kamery, więc nawet nie wiem, czego użył. Czyli ja po prostu też zrobię takie swoje i też do was wrócę. Okej, brwi zrobione i jedziemy dalej. Alright, we're gonna prime these lids with a little MAC Painterly. Dobra, czyli teraz baza i znowu MACa, którego ja nie posiadam. W ogóle muszę wam powiedzieć ciekawostkę. Nie posiadam ani jednej rzeczy od MACa. Jakoś nie wiem, po prostu nie mam, nigdy nie potrzebowałam i tak dalej, więc nie mam tej bazy, ale widzę, że to jest taka cielista baza i ja też mam cielistą bazę, natomiast od Urban Decay to jest ta ich słynna baza Primer Potion, ale w kolorze Eden, czyli jakby raj. Żeby odtworzyć tak jak on ma, to nałożę sobie ją na wierzch dłoni, i wezmę taki sam pędzelek jak ma on, czyli taki płaski do korektora. And up to my brow bone. Czyli na całą powiekę, aż pod brew. I mega mi się podoba ta baza właśnie dlatego, że ma w sobie kolor i właśnie nie dość, że wyrównuje kolor powieki, to jeszcze ją rozjaśnia. I to jest mega fajne. Aż pod samą brew i dokładnie to samo powtórzę na drugi. I gotowe. I'm really excited for today's look because I'm going to be using the Huda Beauty Rose Gold Eyeshadow Palette. Akurat tą paletę mam. To jest perfekcyjnie, bo tutaj będę w stanie odtworzyć dokładnie to, co ma on. Więc paleta Huda Beauty Rose Gold. I'm going to use a little eyeshadow blending brush. Powiedział Little Eyeshadow Blending Brush. A dla mnie ten pędzelek jest tak duży, że mógłby być spokojnie pędzelkiem do highlightera. W sensie do rozświetlacza. To ja wezmę w takim razie swój największy pędzelek do blendowania. I to jest ten. I wydaje mi się, że może być podobnej wielkości do jego, ale wydaje mi się, że jego jest i tak większy. Nie wiem, czy jego nie jest bardziej w tym stylu. Zaraz zobaczę dokładnie. Pop this in our crease for our transition shade. Wow. Dobra, jest wielki, ale on może też mieć większe oczy, nie mam pojęcia. Wybiorę jednak ten. I w takim razie zaczynam od cienia Sandalwood, czyli tak samo jak on. Let's blend. Okej, w załamaniu dosyć właśnie szeroko, bo przecież tym pędzelkiem nie da się nic zrobić precyzyjnie. Ale u mnie jakoś tak ciemniej to wyszło chyba, no nieważne, dobra. Widziałam, że on nakładał dokładnie też
tutaj w wewnętrznym kąciku, więc tutaj też przejadę wszystko. Boże, takim wielkim pędzelkiem, naprawdę, to tak jest nieprecyzyjnie. Dobra, teraz tutaj. Jestem przyzwyczajona do mniejszego pędzelka, ale to jest wyzwanie, I'm gonna take shade henna, which is this one right there. Okej, wziął trochę mniejszy pędzelek, właśnie też taki okrągły. Wydaje mi się, że to będzie ten, bo ten jest trochę większy. Ten albo ewentualnie ten. Może spróbuję tego, bo wydaje mi się, że ten jest za długi, że on używa krótszego jednak. I teraz będę brała kolor henna. Henna. And add a little bit more drama to the lid, if you will. Okej, czyli teraz nakłada ten cień jeszcze mocniej w załamanie, tak żeby podkreślić tutaj ten kolor, żeby było jeszcze mocniej. Czyli próbuję głębiej jeszcze w załamanie. Szkoda, że on ma tak mocno przyspieszone, bo tak to mogłam sobie puścić i jak gdyby to by leciało, a ja bym się patrzyła, bo tak to muszę to robić na raty, bo chciałam zrobić dokładnie tak jak on. Ale mam wrażenie, że u mnie ten cień wychodzi bardziej czerwony niż u niego. Że zanika mi od razu ten, który nałożyłam poprzednio, a u niego się wydaje, jakby to wszystko się tak ładnie łączyło. Nie wiem, może to jest tylko moje wrażenie, ale popatrzę jeszcze raz. Alright, now that is No dobra, wydaje mi się, że to jest chyba tylko moje wrażenie, ale będę sobie tutaj pomagać też tym poprzednim cieniem. On ma na pewno inną budowę oka, bo ma bardziej wklęsłe to załamanie, ale spróbuję tutaj właśnie tak je wzmocnić trochę. Chyba już tu nic więcej nie zdziałam. Lecimy dalej. And I'm going to take one of those foiled shades. This one is called Rose Gold. Now it says to just use your finger. So I'm going to use my pinky. So I'm just going to take this, and so what I'm hoping is I can blend that in with a little synthetic bristle brush. Okej, czyli innymi słowy wziął teraz odcień Rose Gold, który w ogóle, nie wiem czy widzicie, jest u mnie totalnie wygrzebany, ja już mam taką dziurę w tym, i nakłada to na całą ruchomą powiekę. Ja mam szczęście, mam krótsze paznokcie niż on, więc spokojnie sobie dam z tym radę. Piękny kolor, uwielbiam go naprawdę i pięknie się świeci. I on go nałożył do samego wewnętrznego kącika. Dobra, i teraz to samo na drugim oku. I'm going to take a little detailing brush from MAC, and we're going to dip into shade Cocoa, which is this. Mam wrażenie, że on ma jakieś dziwne wyobrażenie małych pędzelków. Powiedział little detailing brush. To był mały pędzelek do takich szczegółów, a on wziął pędzelek, który znowu jest wielkości tej. Może moje załamanie oka jest mniejsze niż jego, ale to nie jest dla mnie little detailing brush. Ale ja nie mam nic do gadania, naprawdę. Spróbuję wziąć podobną wielkość pędzelka co on. Zanurzę sobie ten pędzelek w cieniu Coco i spróbuję przyciemnić załamanie. Tylko boję się, że rozwalę całą resztę. Naprawdę bym wzięła mniejszy pędzelek, jakby to zależało ode mnie. Staram się nie rozwalić. Dobra, nie wyszło źle. Teraz powtórzę to na drugim oku. And then we're gonna go back into Saddlewood. Okej, i teraz rozciera to jeszcze tym Sandalwood, więc zmienię sobie pędzelek na ten z powrotem i rozetrę, tak? Tak on to przyspiesza, w ogóle nie można tego naśladować. Ale widziałam, że po prostu przejechał jeszcze raz na górze. Dobra. Got the lash line with Bossy and then a little bit of Flamingo, and let's try to mix and see what we can come up with. Okej, czyli teraz dolna powieka. Jest to na pewno płaski, dosyć krótki pędzelek. Nie mam takiego pośredniego, bo albo mam taki trochę dłuższy, albo mam krótszy, ale chyba wybiorę ten krótszy, bo on mi się wydaje, że jest fajniejszy na dolną powiekę. I powiedział, że miesza Bossy i Flamingo po całej długości dolnej powieki. Co dalej? I'm gonna try this pink shade called Flamingo. Now I'm just gonna put this in my tear duct. Dobra, czyli teraz na pewno będę używać samego cienia Flamingo i tutaj widzę jaki ma pędzelek i to jest pędzelek w tym stylu, tyle że on ma biały, a ja mam właśnie taki brązowy. Jest dosyć krótki ze szpiczastą końcówką, więc zamoczę to w cieniu Flamingo i widzę, że nakłada to od tego, ale intensywny. Dobra, gdzie on go przeciągnie?
Okej, dobra. Więc zdecydowanie widzę, że teraz przeciągnął o wiele niżej, jak gdyby całą powiekę, więc wezmę rzeczywiście ten większy, płaski pędzelek, zamoczę go w tym cieniu Bossy i Flamingo i powtórzę to, co robiłam tutaj, tylko właśnie trochę obniżę jeszcze ten cień. Widzę, że tak to bardzo mocno połączył z Bossy, ale ciekawe jest to, że Flamingo zawsze wychodzi o wiele ciemniej na oku niż jest w palecie, bo w palecie jest taki neonowy, a na oku jednak wychodzi o wiele ciemniej. Wydaje mi się, że to już jest podobnie tak jak ma on i teraz patrzę co dalej. Guys, I am now taking Bossy and Flamingo and yep, I'm mixing them together and I'm creating a little kind of like smoky, grungy, dirty, like fucked up kind of eye. Przeciągnę to niżej, 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 niżej. So I'm gonna take my trusty MAC Smolder eye pencil. Jak wiecie, nie posiadam Maca, więc po prostu wybiorę jakąś bardzo miękką, czarną kredkę. I tutaj posłużę się kredką z Avonu Super Shock Gel Eyeliner, bo ona jest naprawdę bardzo ciemna i taki daje bardzo mocne nasycenie koloru. Więc zobaczę, gdzie on to dokładnie nakłada. Okej, czyli na całą linię wodną od samego początku do samego końca. Najgorzej, ja nigdy nie maluję linii wodnej na czarno. Ej, serio, tak się dziwnie czuję, bo naprawdę nigdy nie maluję tej dolnej linii. Nie wiem, jak to wygląda, ale lecę dalej. Alright, I think the only thing that this eye look... Wydaje mi się, że on trochę musiał rozetrzeć tą kredkę. Tak mi się wydaje, w sensie tutaj, tak żeby ona troszeczkę bardziej przechodziła w ten czerwonawy, burgundowy cień. Ja sobie spróbuję jeszcze trochę przeciągnąć tak, żeby wpadła między rzęsy też, bo jego look jest taki bardziej właśnie przydymiony, więc może wezmę sobie taki precyzyjny pędzelek i spróbuję to troszeczkę rozetrzeć. O, coś mi wpadło do oka. Wydaje mi się, że teraz już jest zdecydowanie lepiej. No surprise here, I'm gonna be going in with my Benefit Roller Lash Mascara. Czyli tusz do rzęs. Nie mam tego tuszu do rzęs, ale po prostu użyję swojego zwykłego tuszu. Tylko dla mnie problemem jest to, że on nie podkręca rzęs. Ja to robię codziennie, zawsze, więc to jest dla mnie już pierwsze wyzwanie, jeżeli chodzi o rzęsy. Więc po prostu użyję swojego tuszu do rzęs i zobaczymy. Coat my entire bottom and tops. Czyli i górne, i dolne. Chyba nie ma tu większej... Ale zaraz, on ma chyba... Zastanawiam się, czy on podkręcił te rzęsy, czy ma takie, bo rzeczywiście są takie dosyć mocno uniesione. No ale cóż, nie ma u niego tego kroku, więc załóżmy, że ja też tego nie zrobię. O nie, pękło mi naczynko właśnie w tym momencie. Po prostu tuszowałam rzęsy i nagle mi pękło naczynko. Najgorzej. O nie. Now for lashes, I'm gonna be going in with the New Bounce Nawet nie wiem, co to jest za firma sztucznych rzęs, ale zobaczę, jak wyglądają i spróbuję coś dopasować podobnego. Bella. No dobra, będę musiała przeszukać całą swoją kolekcję rzęs, żeby znaleźć coś podobnego. Wydaje mi się, że najbardziej podobne będą te od NYXa. Nie pamiętam, jak się nazywają, bo już nie mam opakowania, więc trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie wyglądają w ten sposób. I czy jest tu jakaś filozofia? Chyba nie ma filozofii, po prostu muszę je nałożyć. No i pięknie, rzęsy przyklejone, więc teraz chyba już zostały tylko usta. Today I'm gonna first start off with my own velour liquid lipstick in shade Mannequin. No dobra, nie mam też tej pomadki, ale zaraz zobaczę, jak będzie wyglądała na ustach i spróbuję wybrać coś z tego, co ja mam. Okej, super jasny beż. Super jasny beż. Niestety nie udało mi się znaleźć dokładnie takiej pomadki, bo naprawdę to jest bardzo, bardzo jasny taki kolor skóry zupełnie. Więc pomieszam po prostu dwie pomadki. Jedna od NYXa i ona jest właśnie taka bardziej w kolorze skóry, tylko ciemniejsza. A druga to jest Lingerie i ona jest właśnie super jaśniutka, ale w delikatnie różowym odcieniu. Więc najpierw dam taką właśnie beżową bazę, a potem troszeczkę ją rozjaśnię. Jak widzicie, jest dosłownie minimalnie za ciemna, ale w dobrym odcieniu.
Wiecie, co mnie zastanawia? Wydaje mi się, że chyba już nie będzie pudru. Jeżeli do tego momentu nie było pudru ani na czoło, ani na policzki, nigdzie, to znaczy, że chyba już go nie będzie. I dla mnie to jest po prostu cios w plecy, bo ja zawsze muszę mocno zapudrować, bo się zaraz świecę i czuję się taka jakby oklejona trochę, że jak nałożycie puder, to wiecie, jest taka, skóra jest taka gładziutka, a jak go nie ma, to jest taka, że się trochę klei. Na to nałożę odrobinkę tego lingerie, żeby trochę rozjaśnić. Muszę przyznać, że trochę dziwnie się czuję w takich ustach, bo zwykle nie robię sobie aż tak jasnych, bo wtedy mam wrażenie, że zupełnie znikają z mojej twarzy. I nie wiem, co o tym powiedzieć, ale kolor chyba jest podobny, jak teraz patrzę, tylko on ma takie bardziej napompowane usta, więc moje mają więcej załamań, a on ma takie, żeby się nie dotknąć, takie... So I was gonna add a little extra added gloss. I really don't think it needs it. So, but I'm really loving this look. Okej, czyli miał użyć błyszczyka, ale nie użyje. Alright, now today I'm gonna be going in with the Armani. Basically, this is like a setting spray. They call it that refreshing. No dobra, więc nie mam setting sprayu od Armaniego, ale zaraz sprawdzę, co mogę znaleźć u siebie. I znalazłam spray od Urban Decay, który się nazywa All Nighter. Let's lock everything in and start praying. Okej, dobra. Czyli sporo było tych psików. Nienawidzę sprayu na twarz, naprawdę, w sensie, że to jest takie mokre. Dobra. Okej, wpadłam w tą chmurę, czuję się taka zaimpregnowana. Alright guys, this look is complete. Okej, więc teraz nadszedł czas, kiedy mogę rozpuścić w końcu moje włosy. Jeżeli chodzi właśnie o najtrudniejsze rzeczy dla mnie, to jest to, że nie było tutaj pudru i to, że tak mocno musiałam zakorektorować twarz takim bardzo jasnym korektorem, no i te mega jasne usta. Natomiast cała reszta, oko jest totalnie w moim stylu. Ogólnie jestem bardzo zadowolona i teraz czekam na wasze komentarze i wasze myśli na temat tego, czy dałam radę, czy waszym zdaniem to wygląda podobnie. Bardzo wam dziękuję za wzięcie udziału w ankiecie na karcie społeczność, a my widzimy się w następny piątek, więc trzymajcie się ciepło i pa pa. A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube'a dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając tutaj na górze. Dzięki, pa pa!